Konserwator dzieł sztuki ma za zadanie nie tylko utrwalić materialny wymiar dzieła i spowolnić procesy, które przyczyniają się do jego starzenia i niszczenia, ale również zaproponować taką jego formę konserwacji lub restauracji, która będzie najodpowiedniejsza dla jego przyszłej ekspozycji. Dobór odpowiednich technik i technologii konserwatorskich służy temu celowi, ale nie jest nim samym w sobie. Nasze postrzeganie zabytkowych dzieł sztuki wynika z bardzo złożonych uwarunkowań percepcji czasów, w których żyjemy. Zdajemy sobie sprawę, że kolejne pokolenia będą z pewnością postrzegały otaczającą je rzeczywistość i przeszłość trochę inaczej niż my. Dlatego nie wolno nam podejmować działań nieodwracalnych. Tyczy się to nie tylko sfery materialnej, ale także narzucania interpretacji znaczeń poprzez niewłaściwą kreację ekspozycji. Za każdym razem musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym miejscu konserwacja powinna się zatrzymać, ale też pamiętać, że niepodejmowanie żadnych działań jest równie ważną i brzemienną w skutki decyzją. Podejmując badania konserwatorskie przy tak skomplikowanym dziele sztuki, jakim jest dekoracja wirydarza w klasztorze Santo Domingo w Limie, zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy nie tylko określić przyczyny istniejącego stanu zachowania zabytku i zaproponować program przyszłych prac konserwatorskich, ale również zrozumieć ten zabytek. Patrzyliśmy na niego jednocześnie z kilku perspektyw: historii, ikonografii, czyli staraliśmy się odczytać treści, które przekazuje ta dekoracja ceramiczna, technologii i techniki, w jakiej powstawała i była poddawana kolejnym przeobrażeniom i naprawom, i wreszcie perspektywy dzisiaj panujących warunków, w których się znajduje, w najstarszej części dużego klasztoru leżącego w centrum wielkiego nowoczesnego miasta. Dlatego w naszym zespole byli nie tylko konserwatorzy dzieł sztuki, ale też archeolodzy, chemicy i geolodzy, a nawet badacze żywotów świętych. Zdobyte informacje przekazaliśmy specjalistom od tworzenia rzeczywistości wirtualnej, a o stronę plastyczną zadbali artyści graficy, żeby móc jak najlepiej pokazać tę perspektywę wszystkim, którzy szukają czegoś więcej niż tylko przyjemności zwiedzania. Chcielibyśmy przedstawić te równoległe drogi patrzenia i próby zrozumienia tego zabytku w formie wirtualnego spaceru i towarzyszących mu materiałów wideo. Pokazać nie tylko, co zobaczyliśmy, ale też jakie historie udało nam się odczytać. Być może najciekawsza jest opowieść o świętych przedstawionych na płytkach, które w trakcie dziejów klasztoru zostały ponownie ułożone, lecz nie zawsze we właściwych miejscach. Szczegółowa i żmudna analiza istniejącego stanu pozwoliła nam wskazać ich pierwotne położenie i tym samym podjąć próbę odczytania tych przedstawień, z których część nie jest wcale oczywista po ponad 400 latach. Pokazać też chcemy, co kryją napisy umieszczone w wielu miejscach, niejednokrotnie na pojedynczych płytkach, przez co łatwo je przeoczyć. Chcielibyśmy też wskazać miejsca i pokazać, gdzie szukaliśmy informacji o sposobie malowania, o zaprawach, na które przyklejono płytki i o tym, jak wyglądają one po drugiej stronie. Tego nie będzie można zobaczyć, zwiedzając dzisiaj klasztor. W innych miejscach pokażemy nasze próby konserwatorskie. Są one nie tylko wskazaniem metod, którymi można będzie przeprowadzić szeroko zakrojone prace konserwatorskie, ale też pokazują możliwe zakresy rekonstrukcji. To jest punkt wyjścia do dyskusji, którą już prowadzimy z gospodarzami, czyli dominikanami z Limy. Uważamy, że niektórych rzeczy nie powinniśmy już poprawiać i zmieniać, choćby istniejącego układu płytek. Możemy jednak odtworzyć ten dawny, korzystając z najnowszych technologii wirtualnej rzeczywistości i pokazać go już dzisiaj. Zanim rozpoczną się właściwe prace konserwatorskie, postarajmy się poznać i zrozumieć ten wspaniały zabytek. Zapraszamy do tej podróży w przeszłość widzianej oczami konserwatora dzieł sztuki.